Cześć, dzisiaj opowiem Ci o kobietach w Etiopii. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, to mam na imię Marcin i jak dotąd przejechałem 8 krajów autostopem w Afryce. Spotkałem na swojej drodze setki ludzi, połowa z nich to były kobiety. Rozmawiałem z nimi śmiało, patrząc im w oczy, zadając pytania i próbując zrozumieć, jak pojmują otaczający je świat. Często pytałem po prostu, co oznacza dla nich szczęście. O tym trochę Ci opowiem, ale postaram się nie zanudzać, bo tematem dzisiejszego odcinka jest quiz. Wybieramy najładniejszą Etiopkę. Skąd weźmiemy ich zdjęcia? Będąc w Etiopii poznałem profesjonalnego fotografa Alfredo Lopeza. Ten przesympatyczny Hiszpan był towarzyszem podróży przez 3 dni i pozwolił mi wykorzystać swoje zdjęcia, za co jestem mu bezgranicznie wdzięczny. Alfredo jest zdecydowanie najlepszym fotografem, jakiego spotkałem w życiu. Wpadaj na jego Instagrama. Zdjęcia, jakie tam zamieszcza, to prawdziwa uczta dla oczu. Linka zamieszczam w opisie pod filmem. Kobiety mieszkające w ludach pierwotnych Afryki mają dużo ciężej niż mężczyźni. Od dziecka muszą bardzo ciężko pracować, przyzwyczajając się do tego, co czeka je dalej. A im dalej, tym ciężej. Jako dziewczynki często wydawane są za mąż nie z miłości, a za krowy. Pamiętasz odcinki o Masajach? Cena za żonę 15 krów. O słynnych już brutalnych rytuałach przed zamążpójściem nie będę dziś opowiadać. Później młode panny muszą samodzielnie zbudować dom dla całej rodziny, bo jest to rola kobiety. Nieodzownym atrybutem afrykańskiej kobiety jest słynna żółta beczka, w której codziennie nosi 20 kg wody, przeważnie na głowie, często na boso, w ciąży oraz z malutkim dzieckiem na plecach, idąc w upale po kilkanaście kilometrów albo i więcej. Po to, aby jej mąż mógł się umyć, napić i zjeść posiłek, a jakże posiłek, który ona dla niego przygotowała. Żeby przygotować posiłek potrzebny jest opał, zgadnij kto musi go nazbierać i przynieść. Im bardziej poznajesz Afrykę, tym większego doznajesz zdumienia. Na przykład w plemieniu Hamer mężczyźni regularnie biją swoje kobiety. Używają do tego 5 różnych rodzajów kija na różne okoliczności, na przykład do inicjacji, do codziennego karcenia, do rytuałów itd. Blizny, jakie noszą kobiety, mówią same za siebie. Powstrzymam się od jakiegokolwiek komentarza. Czasami w Afryce młode dziewczyny muszą chwycić za broń. Te nastolatki z północy Etiopii szykowały się na atak dobrze uzbrojonych i świetnie wyszkolonych żołnierzy Erytrei. Miało to miejsce zaledwie 4 lata temu. Wolę nie wiedzieć, jaki spotkał je los. A teraz powiem Ci rzecz najciekawszą. Afrykańskie kobiety, mimo wszystko, są szczęśliwe. Nie ma tu depresji, nie używa się psychotropów, a zawód psychologa to jakaś egzotyka. Porównaj to do europejskich realiów. A teraz quiz. Wybieramy Miss Etiopii. Specjalnie ponumerowałem zdjęcia, kolejnością się nie sugeruj. W komentarzu wpisz numer, która dziewczyna jest dla Ciebie najładniejsza. Możesz wpisać kilka numerów. A co? Możesz wszystko, wpisuj ile chcesz. Kliknij też łapkę w górę lub w dół przy wszystkich pozostałych komentarzach. Bardzo ciekawi mnie, która dziewczyna dostanie najwięcej łapek. Dodatkowo Twoja aktywność w komentarzach obudzi śpiący algorytm YouTube'a, co pomoże zwiększyć zasięg tego filmu. Głosuj więc, przesyłaj dalej i zachęcaj do głosowania. Adire mwene, eu goino kako.